Kurwa, nie mam pieniędzy. Co? Nie mam pieniędzy. Co, będziesz jechać? Chyba tego nie... Będziesz kierować? O, będę, no. Będziesz kierować? Which one is pink? Which one? There. Siemanko. Marek Kupa. Jest 5:30 rano. Właśnie jesteśmy pod Taj Mahal. O, małpy. O, taka chora jakaś. O Jezu, co ona robi? Fuj. Taka was dotknie tylko, że jesteście chorzy. Ona nie musi Popatrzy drapnąć. na was. Popatrzy na was, jesteście chorzy. Piotrek nie patrzy. Kurde, właśnie przyszliśmy pod Taj Mahal. Ale niestety zmieniałem spodnie, bo trzeba było długie założyć. Wziąłem kartę do bankomatu i musimy szybko wracać do hotelu, żeby znowu szybko tu wrócić. Ale powiem wam, że i tak jestem zaskoczony, bo myślałem, że o 5:30 rano nie będzie dużo ludzi. A teraz tłumy. są tłumy. Wszyscy wpadli na ten sam pomysł co my. O, ciekawe. Że niemożliwe. Niemożliwe. No, ale na mniejsza z tym. No, na pewno nie będą takie tłumy jak na przykład o 9:00. Także idziemy załatwić sprawę, porobić zdjęcia, nagrać filmy. I ja muszę jeszcze godzinę się później przespać. Bo... Ja też, ale w ogóle jak tu jest już gorąco o tej porze. No, jest. Dobra, zapraszam na odcinek pięknego Taj Mahal. Miejsca, które kiedyś było dla mnie najpiękniejszym miejscem, najładniejszym budynkiem, jaki w życiu widziałem. Teraz oczywiście widziałem już trochę więcej, ale i tak Taj Mahal ma specjalne miejsce w moim sercu w podróżach. Bilety kupione. Daliśmy 130 zł za dwa, czyli po 65 zł za wejście. Jest całkiem spoko jak na najlepszą atrakcję Indii. Jakie tu są tłumy. No, 5:30. otwierają dopiero za 5 minut, to naprawdę ludzi idzie. No oczywiście mogło pójść za łatwo. 15 po się męczyłem z nimi o mikrofon. Przewodnik próbował nas wykręcić. Powiedział nam na wejściu 500. W środku nagle nam powiedział, żeśmy z ruchu dobrze zrozumieli, że to 500 od osoby, czyli 1000. No, wziął mój mikrofon, później się obraził, że powiedzieliśmy, że za to, że nas oszukał, go nie chcemy. Miałem problemy z mikrofonem na wejściu i musiałem go przemycić w majtkach, bo nikt nie chciał go wziąć do schowka, bo nie miałem na niego żadnej torby. No, ale już wchodzę do środka na szczęście. Niesamowite. To jest pierwsza brama. C'est la bonne heure. À quelle heure on veut Taj Mahal? Taj Mahal, znaczy Taj Mahal jest tam z tyłu. To jest brama. Ale brama super wygląda. Dobra, wbijamy. Ostatnio to byłem w południe, to było tyle ludzi, że się nie dało przejść. Teraz nawet spoko, była okazja sobie zdjęcia zrobić. Zaraz jak skończymy tylko, to wam troszkę więcej opowiemy. Co to w ogóle jest Taj Mahal? Dlaczego on tu jest? I dlaczego jest tak pięknym budynkiem? A jest to budynek miłości, można powiedzieć. Władcy, który tutaj był, wybudował dla swojej żony, która umarła. Jest to grobowiec, tak w ogóle. I żebyście wiedzieli, mimo tego, że to jest w Indiach, to jest budynek muzułmański, dlatego ma kopuły, 4 wieże. To w ogóle wszystko totalnie jest zrobione symetrycznie, ale to wam za chwilę opowiemy, co i jak. Słońce się pięknie robi. Wiecie, jak to jest fajnie? Jak nie musicie robić jako fotograf. Ale miała pomysł, że powiedziała, że Taj Mahal chce
możecie sobie to wziąć typowo fotografach, to jest normalne. Tutaj po prostu stoi ich pełno, tak jak przewodników, znaczy może nie aż tak co przewodników, ale stoi ich wielu i po prostu bierzecie sobie fotografa i za każde zdjęcie od Was, takie, które Wam się oczywiście spodoba, które on wie jak zrobić, kasuje 5 zł. Nie wiem, czy on to wysyła, czy on od razu drukuje, nie wiem jeszcze, bo cały czas robią. Znaczy dla mnie na pewno lepiej jak wyślę od razu, a nie wydrukuję. Ale przynajmniej ja nie muszę tego robić. Dużo lepiej. Budowa zajęła 22 lata. Jest pięknie zrobione z białego marmuru. Zbudował to władca mogolski dla upamiętnienia śmierci swojej żony, która przy narodzinach 14 dziecka niestety zginęła. 14 dziecka, czujecie to? Jezus Maria, co ta kobieta musiała przechodzić. Wiecie co jest też ciekawą taką legendą, nie wiem czy to prawda czy nie, czy tylko legenda, że właśnie władca, ten, który kazał wybudować Taj Mahal, pracowało to ogólnie 25 000 osób i że wszystkim kazał obciąć kciuki, żeby już nigdy nie powstał taki sam budynek jak ten. Żona go poprosiła przed śmiercią o to właśnie, że jeśli umrze, żeby już nigdy się nie ożenił, żeby zajmował się dziećmi i żeby właśnie powstał dla niej grobowiec. No i powstał właśnie wtedy Taj Mahal. On miał wybudować też dla siebie taki sam grobowiec, tylko czarny, żeby było przeciwieństwo. Niestety nigdy on nie powstał. No i też ten władca jest tutaj w tym grobowcu. Ten budynek robi takie niesamowite wrażenie, że po prostu no ciężko opisać. Zaraz przyjdziemy tam bliżej jeszcze oczywiście. Musimy zrobić jeszcze parę zdjęć. I później Wam pokażę dokładnie bliska. Tam na miejscu w ogóle trzeba zakładać specjalną ochronę na buty. Takie wiecie, takie skarpetki jak do szpitala się zakłada. No bo ma być po prostu czysto. Niesamowicie to wygląda. Jeszcze fajna rzecz związana z tymi minaretami, no tak, z tymi wieżami po prostu, które są. Każda jest wybudowana, musi być po prostu lekko pochylona. W razie trzęsienia ziemi, żeby nie zwalił się na świątynię, na grobowiec, nie świątynię, na grobowiec. Manzuleum dokładnie. Czyli one podczas trzęsienia, jeżeli coś by się stało, lecą w drugą stronę wszystkie. Niesamowicie wymyślone, naprawdę. Taj Mahal jest najczęściej odwiedzaną atrakcją turystyczną w całej Indii. Ja się wcale nie dziwię. Naprawdę wcale się nie dziwię. Ale powiem Wam tak, w mieście Agra, poza Taj Mahal, dobra, macie jeszcze fort, który też jest spoko, ale jeśli byliście na przykład w New Delhi, to już nie trzeba oglądać, bo jest bardzo podobny. To po prostu nie ma możliwości, żeby nie zobaczyć Taj Mahal, jak się jest w Indiach. I poza tym macie wszędzie syf. Miasto Agra ogólnie jest tak brudnym miastem, że to aż po prostu przeraża. Tutaj nawet rozmawialiśmy na ten temat, że jak szliśmy tutaj do Taj Mahal, gdzie tu po prostu miliony rocznie ludzi, nie wiem ile milionów, ale miliony, albo dziesiątki milionów odwiedza to, że mogliby chociaż posprzątać w okolicach Taj Mahal. No nie, wszędzie jest syf, wszędzie. Wszędzie bez wyjątku. Pamiętajcie, zdjęcie z bąbelkiem w Indiach obowiązek. Bo nam przynosi to szczęście, znaczy bąbelkowi. Na pewno nie nam. Ale tu będzie super, dawaj. Czekaj, nie widzisz, jak ktoś robi, Aluś. Spokojnie, spokojnie. Jak Ci się podoba Taj Mahal? Bardzo mi się podoba, ale muszę uciekać. Żeby bąbelków nie dawali. No. Bąbelki są słodkie i jakby nie mam nic absolutnie do tego, ale wiecie, trzeba cały czas cudze dzieci. Gdzie do domu zajęła się chwilę? Z 2 godzinki. Dziękuję. Po 1,5 godzinie zdjęć wreszcie idziemy zwiedzać. No. Dobra, zaraz Wam pokażemy, jak to wygląda z bliska. Wiem, że do środka, jak się wchodzi, to nie można nagrywać,
Ale zobaczymy. Przejdziemy. Tutaj wszędzie można, po prostu w samym grobowcu nie można. Dzisiaj w ogóle jedziemy do Varanasi. Wczoraj mówiłem, ale może nie każdy widział odcinek. Tu mieliśmy farta i nie farta. Mieliśmy jechać pociągiem. Rano jak mieliśmy robić rezerwację, były miejsca w pociągu. Wieczorem jak przyjechaliśmy, tydzień do przodu nie było miejsc. Ale na szczęście ogarnęli nam autobus. Także dzisiaj wyjeżdżamy o 23:30. Jutro na 11:00 jesteśmy w Varanasi. I zostajemy tam 3 dni. Mamy do zrobienia 4 tematyczne odcinki. Mamy tam już kogoś na miejscu. Także będzie super. Nie mogę się doczekać tego miejsca. To jest miejsce, które uważam, że jest kwintesencją Indii po prostu. Jak ktoś zwiedza Indię, musi pojechać do Varanasi. Że musi, jak musi, dobra. Nie musi. Może, ale powinien. Powinien pojechać naprawdę, zobaczyć Varanasi, bo to jest bardzo, ale to bardzo ważne. To są po prostu całe Indie w jednym miejscu. No, ale Taj Mahal to jest też obowiązkowe miejsce do zobaczenia w Indiach. No ale, dobra. Chciałem powiedzieć, że nie znam nikogo, kto był w Indiach i nie był na Taj Mahal, ale znam. Także nie będę mówił. Fajne buty, ale gdzie kupiłaś? Taj Mahal. A, co? Fajna kolekcja. Kolekcja Taj Mahal 2023. No i tu możecie zobaczyć. Jedna i druga wyglądają identycznie tak samo. O, ktoś ważny idzie z ochroną wojska. Wejdziemy do środka, tam nagrywać nie można. To jak wejdziemy, to wam opowiem po prostu, jak to wyglądało. No, idziemy właśnie do hotelu, wracamy. Mamy hostel. Nie wiem, że mówiłem. Zapłaciliśmy po 30 zł za łóżko w pokoju 4-osobowe, fajne. Ale największym plusem tego miejsca jest to, że na górze jest śniadanie na dachu z widokiem na Taj Mahal. Chciałem polatać dronem, ale jest totalny zakaz wszędzie. Po prostu wszędzie są ogłoszenia, że to jest bardzo duża kara za to, że problemy z policją i tak dalej. Także nie będę ryzykował. Ale hotel ogólnie świetny. No, śniadanko kosztuje 10 zł, to jest 200 rupees, ale z takim widokiem petardo. Zaraz wam wszystko pokażemy. No i popatrzcie, w jakim miejscu jemy sobie śniadanko. No, poza tym tak to wygląda dookoła. O, małpa biegła właśnie. Ogólnie tu ostatnio jak byłem, to było dużo małp. O, tam idzie. To do tych małp lata. Ja się dziwię, że ci ludzie zostawiają tu jakieś prania albo coś. Się nie boją. O, kolejna tam biegnie. Pospaliśmy trochę. 2 godzinki nas zgięło aż po prostu. Teraz idziemy na miasto. Idziemy zobaczyć, co się dzieje na chwilę. Później wracamy, bo będzie za gorąco. Będzie się trzeba schować. Ale idziemy wam pokazać, co tu jest w okolicy. Powiem wam, że jak się mieszka właśnie w miejscu, gdzie są hotele głównie turystyczne przy takim Taj Mahal, to jest uciążliwe. Trochę. Każdy z każdego sklepu was woła po pamiątki. Każdy tuk was zaczepia. I każda restauracja. No, ale umówmy się, no dobra, to jest ich zarobek. Kto z nich złapie takiego klienta jak my? Tak. Ma pieniądze, zarabia. A opowiadałeś o tym, jak jesteś świetna w negocjacjach? No ale z niszczynią. Rano robiła zdjęcia. Wiecie, no on zrobił mi takie super zdjęcie w ogóle. Piotrek gdzieś tam był wcześniej, mówię, no dobra. No i pan mi powiedział, że 100 rupii za zdjęcie. No dobra, a ile to jest 100 rupii? 100 rupii to jest 5 zł. 5 zł. No to dobra.
Zrobię ze 3, zrobi nam jakieś z Piotrkiem ładne zdjęcie, ze 3 zdjęcia i tyle. No i pan mi powiedział, że 100 rupii za zdjęcie. Czyli pomyślałem sobie, dobra, to zrobi nam jakiś z Piotrkiem, ze 3 sobie zdjęcia zrobię, zapłacę 15 zł, idealnie. No ale pan się tak starał, robi tą sesję, robi i moim telefonem coś nagrywa i tak dalej. Mówię, dobra, już, wystarczy, ja nie chcę, ja chcę tylko kilka zdjęć. No i mu powiedziałam, no bo mi pokazał, że ma 43 zdjęcia. Ja mówię, dobra, no to ja wybiorę 15 zdjęć. No i... Czekaj, może stanę na takim bardzo ładnym tle, zobacz. Patrzcie, no. No i stwierdziłam, że wybiorę, piesek się kąpie. No i stwierdziłam, że wybiorę 15 zdjęć. No co pan mówi, dobra, to ja ci dam za 2500 rupii, czyli za 125 zł, wszystkie 45. Ja mówię, że nie potrzebuję aż tylu zdjęć, że wybiorę sobie 15. No ale tak Piotrek zacząłem przeglądać, mówię, kurde, nie wiem, w sumie aż tyle to mi się nie podoba, wezmę 10. Mówię do niego, dobra, to wezmę 10. Ja mówię, ale miałeś wziąć 15, to za 1500 dam ci wszystkie zdjęcia, czyli teraz w cenie tych 15. No i tak oglądam, w sumie to fajne, mówię, dobra, no to wezmę te 15. Szok, no mistrzyni negocjacji po prostu. A Piotrek do mnie mówi, no ale przecież on ci chciał za 1500 dać wszystkie. Jak będziecie kiedyś chcieli coś sprzedać, to piszcie do Ali. Macie pewne, że sprzedacie. Pamiętajcie, nigdzie indziej tego nie sprzedacie, u Ali zawsze. Jak w mieście, gdzie jest najlepsza atrakcja całej Indii. Może być takie coś. I dalej tego nie rozumiem i nigdy tego nie rozumiem. I to, że oni uważają się za takich takiego eko, że nie jedzą zwierząt, żyją z naturą. I don't need nothing, thank you. I don't need nothing, thank you. Don't need, thank you. No, i myślał, że wiecie, ja nie dokończyłem, on mi przerwał. Że myślał, że są super eko, że tak żyją w naturze ze zwierzętami. No, a mają taki syf, że bardziej zaśmieconego miejsca na tej planecie chyba nie ma. I oni tak żyją. Wow! Jezu! Nie wiem, co chciał ten pies mi zrobić, ale na szczęście nie ugryzł. Idziemy szukać jakiejś apteki właśnie. Bo Kasia się też rozchorowała. Musimy jej pomóc. To tu znaleźć coś, to nie jest też łatwo. Już się nie mogę doczekać tego, co nas czeka w Varanasi. Chociaż powiem wam tak, zarezerwowaliśmy sobie hostel, który kosztował chyba 25 zł albo 30 zł za noc. Łóżko. I wygląda naprawdę jakby niedawno go w ogóle otworzyli. Chyba że po prostu zdjęcia takie są dobre. Ale jestem zdziwiony, bo to praktycznie niedaleko samej rzeki, także lokalizacja po prostu idealna. No, już tam mamy umówionego lokalsa, nie żadnego przewodnika, tylko po prostu lokalsa, który ma nas zabrać w fajne miejsca i powiedzieć, co jak tam wygląda. Kochanie, gdzie ty mnie zaprosiłeś podczas tej podróży? Na whisky o 13. Mogłam trąbnąć w Indiach. I co? Ja prowadziłam w Indiach! Dobra, dziadek mi prawie poderwał, ale... Ej, słuchajcie, prowadziłam rikszę w Indiach. A jak... Przyjechaliśmy właśnie pod Red Fort. Do środka nie będziemy wchodzić. No bo to w sumie bez sensu, jak byliśmy w New Delhi. I tak całkiem średnio było. Ale tam dalej nie można! Tak, mam chcieliśmy tylko pokazać. W sumie przyjechaliśmy tutaj bardziej po to, że gdzieś na jakąś dobrą kawkę sobie iść. No i trochę zabić czas, bo tak naprawdę mamy dużo czasu. No, idziemy się tutaj kawałek teraz przejść naokoło fortu. O, czyli bez zmian. Znowu
Znowu te slumsy się tu zaczynają, czyli są dalej. Nic się nie zmieniło. Ale to tu źle wygląda. Slumsy jak były 3 lata temu, tak są cały czas bez zmiany. No i tak wygląda to miasto. Jak przyjeżdżacie zobaczyć piękne Taj Mahal, to musicie się przygotować, że poza tym zobaczycie bardzo nieładne rzeczy. Ej, aż przykre. Po Varanasi lecimy do Mumbaiu, bo jestem tam umówiony z chłopakiem, który wychował się na slumsach, na tych największych slumsach w Indiach. Chcę wam trochę opowiedzieć, pokazać, no i przede wszystkim wiecie, no, wszystko opowiem, jak życie tam wygląda, jak tam ludzie sobie radzą. Zobaczymy, myślę, że będzie bardzo ciekawy materiał. Pamiętajcie najważniejsze, ja nie mówię, że całe Indie są złe, że nie są złe, że źle wyglądają, bo ludzie są tu bardzo mili oczywiście. Jeszcze ani raz się nie trafi, ale dzisiaj nas gościu próbował przekręcić na 200 takich, na 10 zł, no. Na 10 zł powiedział nam za tuk-tuka 200, wysiadaliśmy i nagle powiedział, że po 200. No ale wydarłem się na niego i zmienił zdanie, bo po prostu nie cierpię, jak ktoś tak próbuje przekręcać ludzi, którzy tu przyjeżdżają i zostawiają tu swoje pieniądze. Daje zarobić, a on jeszcze próbuje mnie oszukać. I to jest bardzo nie w porządku. Ale ogólnie dzisiaj jest 4. dzień, jak jesteśmy w Indiach. Jest naprawdę wszystko mega pozytywnie. Jak na razie, pod względem tego, jak podchodzę do tego wyjazdu, to jest no inne Indie, po prostu inne Indie. Wiadomo, że jest syf cały czas, śmierdzi i brudno, ale jest... Chodź! Let's go! Foteczka z chłopakami. W naszym hostelu można fajnie się podpisać. Kiedyś byłem podpisany w drugim budynku, ale zamalowali i już nie ma. Pewnie dlatego właśnie zamalowali. I tutaj moja miejscówka. Będzie pamiątka. Jak ktoś z was będzie kiedyś w tym hostelu, dajcie znać. Naprawdę go mega polecamy. Się nazywa Joyce Hostel. Jest zaraz koło Taj Mahal. Bardzo jest super. Patrzcie jak ładnie. Tam gdzie dready poniosą Katy Sparrow. Ślicznie. A jak? Pięknie ty napisałeś. Że mam ukryty talent, ale się nie chwalę. Dokładnie. Tutaj to jest i tak jeszcze mało, to jest takie nowe pomieszczenie, w którym się siedzi. Wcześniej było w drugim budynku, to tam wszędzie ma malowane ściany. Ludzie z całego świata po prostu się podpisują. No i czas się zbierać. Plecaki spakowane, na szczęście był taki wypas, że była łazienka w miejscu, gdzie sobie można posiedzieć, poczekać. Także można było się wykąpać elegancko przed podróżą. Jest 23 i za pół godziny mamy autobus do Varanasi. W ogóle przegrałem zakład. Przegram zakład. Jeszcze mam straczkę. Nie wiem, już tak, że po prostu przed podróżą teraz musiałem 2 węgle zjeść, bo mówię oj. Ale żeby nie było, że ja się cieszę z tego. Absolutnie. Cieszę się na pewno. Nie. Na pewno się cieszę. Dobra, chodźmy. yeah, we're going. Varanasi. No i dokończając temat, niestety po odcinku, który nawet nagrywaliśmy ze street foodu, nie mogło się to skończyć inaczej. Ale to był pierwszy i ostatni raz, jak jadłem takie syf w Indiach. Nasz tuk-tuk już na nas czekał i zaraz ruszamy. Mamy kawałeczek tylko, także luzik. A wy jak jeszcze nie pamiętacie o tym, co macie zrobić, to macie tu. Jesteśmy już pod biurem podróży, z którego będzie nas odbierał autobus. I czeka nas planowe 12 godzin. A ile będzie? Ja 15 bardziej. No,
ile będzie, to się okaże. Oby nie było za dużo, ale zobaczymy. Przyjechał nasz bus. Zaraz wam pokażę, jak wygląda w środku. Patrzcie, jak wygląda autobus. Hostel jakiś. Tutaj nasza kabinka, telewizorek. Tutaj my. Miastko. To jest petarda po prostu. Najlepsze autobusy właśnie, jakie widziałem, to były w Indiach. I turbo tanio. Jest 7 rano. To dopiero 7 godzin. Mamy właśnie przerwę. Gdzie jesteśmy? Nie mam bladego pojęcia. No już dojeżdżamy do Varanasi, praktycznie jesteśmy na obrzeżach Ali, zaraz piękny pęcherz, bo nie ma toalety w autobusie. Wszystko w tych autobusach jest super, oprócz tego, że nie ma kibla. Co ona szuka? Mam nadzieję, że wszystko w bagażach jest tak jak było. Bo to było tyle ludzi, że nawet tu, gdzie ten pan czegoś szuka, spali ludzie wczoraj. No. Dobra, nic. Kończymy ten odcinek, bo zaraz będziemy w Varanasi i zaczniemy kolejny. Z tego miejsca praktycznie pojawią się 3 odcinki. Będziemy tutaj 3 dni. Będą 3 różne odcinki o 3 różnych tematach, które warto poruszyć w tym miejscu. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie o subskrypcji, lajku i komentarzu. Ale pożegnaj się. Ale z bolącym pęcherzem. Yo.